Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się bardzo ważnych informacji o czasie teraźniejszym. To jest pierwszy filmik, ale będą 4 filmiki. Po obejrzeniu wszystkich 4 będziecie wiedzieć wszystko na temat czasu teraźniejszego. Ale mam dla Was jeszcze prezent. Przygotowałam dla Was PDF, gdzie znajdziecie 120 najważniejszych polskich czasowników. Będą tam też formy tych czasowników oraz tłumaczenie na język angielski. Link do tego PDF-u, do tego dokumentu jest w opisie filmu. Możecie ściągnąć go na swój telefon albo komputer, a nawet wydrukować. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się polskiego z moimi świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. I uwaga, ta lekcja i ta seria jest nie tylko dla osób początkujących. Jeśli jesteś na poziomie A2 albo B1, to też obejrzyj ten filmik, bo osoby na tych poziomach również robią błędy w czasie teraźniejszym, a poza tym te wszystkie reguły dotyczące czasu teraźniejszego dotyczą też czasowników dokonanych w czasie przyszłym prostym, czyli form takich jak zrobię, pójdę, przeczytam. Zaczynamy lekcję. Najpierw powiem Wam, kiedy używamy form czasu teraźniejszego, a potem pokażę, jakie są końcówki czasu teraźniejszego we wszystkich osobach. Jakie są końcówki w formach ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Kiedy używamy czasu teraźniejszego? Po pierwsze, w sytuacjach, kiedy mówimy o czymś generalnym albo regularnym. Na przykład Monika często robi pierogi na obiad. Tutaj forma czasu teraźniejszego to robi. Drugi przykład, on śpi 7 godzin dziennie. Śpi to forma czasu teraźniejszego. Po drugie, używamy tych samych form, jeśli mówimy, że coś dzieje się teraz, w tym momencie. Na przykład teraz robię pierogi i nie mogę odebrać telefonu, bo mam brudne ręce. Teraz, w tym momencie robię pierogi. On w tej chwili śpi. Czyli forma śpi to znaczy, że on śpi teraz, w tej chwili, w tym momencie, albo generalnie śpi 7 godzin dziennie. Używamy tych samych form gramatycznych, jeśli mówimy o czymś generalnym, regularnym, albo o czymś, co jest teraz. Inaczej jest na przykład w języku angielskim albo w języku hiszpańskim, a po polsku jest to bardzo łatwe. Po trzecie, używamy form czasu teraźniejszego, kiedy też mówimy o przyszłości, kiedy coś
jest zaplanowane i ja wiem, że zrobię to jutro czy w następną sobotę. Używamy wtedy też czasu teraźniejszego. Na przykład jutro idę do pracy na 9. Albo w sobotę jedziemy do Wrocławia. Formy idę, jedziemy to są formy czasu teraźniejszego, ale jeśli to jest mój plan na 100%, używam czasu teraźniejszego. Uwaga! Jest grupa czasowników, które mają różne formy w sytuacji regularnej, generalnej albo w sytuacji teraz i kiedy mówimy o planach. Są to czasowniki ruchu, jak na przykład iść, chodzić, jechać i jeździć. Mam o tym inne filmiki, inne lekcje. Link do nich jest w opisie filmu i tutaj też powinien być ten link. No dobrze, wiecie już, kiedy używać czasu teraźniejszego. A jakie mogą być formy czasu teraźniejszego? Na pewno zauważyliście, że w języku polskim to jest tylko jedno słowo. Nie tak jak po angielsku w czasie present continuous, gdzie mamy I am doing. Po polsku jest tylko robię. Jedno słowo. A tutaj widzicie wszystkie końcówki czasu teraźniejszego. Pokażę Wam wszystko krok po kroku. Zaczynamy od formy ja. Forma ja może mieć dwie końcówki, albo końcówkę m, jak w słowach mam, mieszkam, albo końcówkę e, jak w słowach mówię, pracuję, kończę. Proszę pamiętajcie, że tutaj piszemy to znaczy z ogonkiem, ale kiedy ta litera jest na końcu słowa, to po prostu czytamy ją jak Forma ty. Końcówka, jaka jest zawsze w formie ty, to szy. z. Na przykład masz, mówisz, pracujesz, kończysz. Zawsze tam jest z. No dobrze, mamy jedną nieregularną formę, jeden wyjątek i to jest słowo jesteś. To jest jedyna forma ty w czasie teraźniejszym, która na końcu ma si. z kreską. Wszystkie inne mają szy, czyli z. I teraz uwaga, to jest ważna informacja. Przed szy, przed sz mogą być 4 litery. Może tam być a, i, czyli mamy końcówki aż, tak jak w słowach masz, mieszkasz, albo isz, mówisz, lubisz, isz, kończysz, tańczysz, albo esz, pracujesz, piszesz. Zawsze na końcu formy ty w czasie teraźniejszym jest szy, z i to może być aż, isz, isz albo esz. Jest jeden wyjątek, jesteś, gdzie na końcu jest si, czyli z kreską. A ty masz już dobrą nauczycielkę języka polskiego? Jeśli nie, to zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie możesz uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A jakie końcówki ma forma on, ona, ono, a, i, albo Na przykład ma,
mówi, kończy, pracuje. Żeby zbudować formę on, ona, ono, bierzemy formę ty i usuwamy szy. I to wszystko. Łatwe? Łatwe. Więc ty masz, on ma. Ty mówisz, on mówi. Ty kończysz, on kończy. Ty pracujesz, on pracuje. Forma my. Jaką ma końcówkę? My. I przed my mogą być litery a, i, y albo e. Na przykład mamy, mówimy, kończymy, pracujemy. Żeby zbudować formę my, mamy dwa sposoby. Sposób numer 1. Bierzemy formę ty, usuwamy szy i dodajemy my. Na przykład ty masz, usuwamy szy, jest forma ma i dodajemy my. My mamy. Jest też drugi sposób. Bierzemy formę on, ona, ono i dodajemy my. Na przykład on, ona, ono mówi plus my mówimy. To też jest bardzo łatwe, ale musicie znać formę ty albo formę on, ona, ono. Wy. Jaka jest końcówka w formie wy? Ta końcówka to zawsze cie. I może to być acie, icie, ycie, ecie. Macie, mówicie, kończycie, pracujecie. Żeby zbudować tę formę, robimy tak samo jak w formie my, ale nie dodajemy my, dodajemy cie. To znaczy, po pierwsze, pierwszy sposób. Bierzemy formę ty, usuwamy szy i dodajemy cie. Na przykład ty kończysz. Usuwamy szy, mamy kończy i dodajemy cie. Wy kończycie. Albo drugi sposób. Bierzemy formę on, ona, ono i dodajemy cie. Na przykład on, ona, ono pracuje plus cie, wy pracujecie. I to działa zawsze. I uwaga, te litery a, i, y, e, które są w formach ty, on, ona, ono, my, wy, są takie same dla jednego czasownika. Na przykład ty masz, on, ona ma, my mamy, wy macie. Jeśli w formie ty przed szy jest a, to w formie on, ona, ono, my i wy też będzie a. Inny przykład. Mówisz, mówi, mówimy, mówicie. Jeśli w formie ty jest i, ty mówisz, to w formie on, ona, ono, my, wy też będzie i. Jest tak zawsze i to jest bardzo dobra informacja. No i na koniec forma oni, one. Jaka tam jest końcówka? Albo ją, albo on. Kiedy ją, a kiedy on? To powie nam forma ja. Jeśli forma ja kończy się na m, na przykład ja mam, to forma oni, one kończy się na ją. A jeśli forma ja kończy się na en, to forma oni, one kończy się na on. Na przykład ja robię, oni robią. To jest tak łatwe, ale sprawia to naprawdę dużo problemów. Dlatego teraz zrobimy mały test.
ja mówię formę ja, a wy mówicie formę oni, one. Ja kocham, oni kochają. Ja pracuję, oni pracują. Ja robię, oni robią. Ja słucham, oni słuchają. Więc kiedy forma ja kończy się na m, usuwamy m, dodajemy ją i mamy formę oni, one. Ja kocham, oni kochają. Kiedy forma ja kończy się na usuwamy dodajemy on i mamy formę oni, one. Na przykład ja robię, oni robią. Ale mamy dwa nieregularne słowa, które mają troszeczkę inne końcówki. To są czasowniki jeść i wiedzieć. Jeść, forma ja to ja jem, ale forma oni, one to jedzą. Czasownik wiedzieć. Forma ja to wiem, a forma oni, one to wiedzą. Tutaj tylko w tych dwóch czasownikach mamy końcówkę dzą. Jedzą, wiedzą. Podsumowanie. Jakie końcówki mogą mieć czasowniki w czasie teraźniejszym? Forma ja ma końcówki albo m, albo e. Forma ty ma końcówkę szy, s, z. I tu mamy 4 warianty. Aż, isz, ysz, esz. Forma on, ona, ono ma 4 końcówki i są to te same litery. A, i, y, e. Forma my ma końcówkę my i też mamy 4 warianty. A my, i my, my, emy. Wy to zawsze cie. I może to być acie, icie, ycie, ecie. Forma oni, one ma końcówkę albo ją, albo on. To zależy od formy ja. Jeśli forma ja kończy się na m, forma oni, one kończy się na ją. Jeśli forma ja kończy się na forma oni, one kończy się na on. Ważne jest to, że musicie znać, musicie nauczyć się form ja i ty. Jeśli znacie formę ja i formę ty, możecie zbudować wszystkie inne formy. Ale skąd macie wiedzieć, jaka jest forma ja i ty? Jak się tego nauczyć? Na pamięć? Trochę niestety tak, ale w następnej lekcji będę miała dla Was świetny materiał. Pokażę Wam, jak formy bez okolicznika pomagają nam wiedzieć, czy słowo ma końcówkę m w formie ja, czy słowo ma końcówkę w formie ja. To już koniec lekcji. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to zapraszam Was serdecznie do wsparcia mojego kanału. Link jest w opisie. Możecie też zrobić to, kupując jeden z moich kursów wideo. Na przykład kurs wideo Smalltalk po polsku, dzięki któremu będziecie się czuć pewnie w rozmowach z Polakami. Link do tego kursu też znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej lekcji o czasie teraźniejszym. Pa, pa!